Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z kanału modelarskiego Tank Models TV, waszego ulubionego kanału. Mam taką nadzieję przynajmniej. Moi mili, dzisiaj niesamowity model, mianowicie jest to model Fokkera E5 EV w skali 1,72 od polskiej firmy Arma Hobby. Model niesamowity ze względu na to, że jest to niesamowita historia tego modelu, a mianowicie na tym modelu latał porucznik Stefan Stec. Jest to samolot w malowaniu i oznaczeniu z okresu walk z wojskami ukraińskimi, jak i również z bolszewikami o niepodległość Polski. Model niesamowity, zaglądamy do pudełka. Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze też nie oglądałem tego modelu, a jest to napisane Expert Set, więc należy spodziewać się czego? Tak, oczywiście elementów fototrawionych. Zapraszam na unboxing lub jak wolicie first look. Bardzo proszę, tak prezentuje się artbox tego modelu. Ukrywa się on pod numerem 712. Tak jak już wspominałem wcześniej, jest to jeszcze z takiej starej kategoryzacji modeli w Arma Hobby i ten model nazywa się, ta seria tych modeli nazywała się Expert Set. Jeszcze można niektóre modele w tej bogatej konfiguracji kupić. Mamy, proszę bardzo, samolot Steca, goniący samolot ukraiński. Autorem grafiki jest pan Górecki i wykonał ją w 2017 roku. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest dość delikatne, jest niegruby karton. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o trwałość, powiedzmy, podczas transportu, to trzeba te modele naprawdę nieźle zabezpieczyć. Z drugiej strony producent oferuje nam 4 malowania. 2 modele malowania w barwach polskich i 2 w niemieckich. Proszę bardzo, tu mamy 2 niemieckie. I teraz uwaga, każdy z Was zapewne zastanawia się, jak pomalować ten kamuflaż. Spokojnie, producent o tym pomyślał. Teraz zapraszam Was, wskakujemy do pudełka. Bardzo proszę, tak prezentuje się zawartość modelu. Mam nadzieję, że nie spodziewaliście się 10 marek, tutaj ramek, jeżeli chodzi o ten model. Bardzo proszę, tak prezentuje się zawartość tego zestawu, czyli mamy tutaj blaszkę fototrawioną z elementami do silnika, wnętrza kabiny, jak i również osłony do karabinów maszynowych. Mamy siatki. Następnie mamy również wnętrza kół szprychowe, w jednym modelu są szprychowe koła. Elementy, które następnie przyklejamy na zewnątrz również kadłuba. Bardzo proszę, przyjrzyjcie się. No i tutaj mamy też kliszę. I ta klisza to jest najprawdopodobniej owiewka, jeżeli się dobrze, o ile się nie mylę, tak? Mamy w każdym razie elementy do wnętrza kabiny, do śmigła, do opon, do kół po prostu, jak i również wiele, wiele innych elementów, które zapewne będą pokazane w instrukcji. Tak, blaszka fototrawiona i klisza załatwione są. O właśnie. No i teraz posłuchajcie, instrukcja. Na pierwszej tutaj widzę są kalkomanie, tego jest trochę. Tu mamy przede wszystkim krótką historię Fokkera E5, ewentualnie to jest Fokker E5D8. Mamy wykaz następnie tutaj pokazany przez producenta, wykaz zawartości opakowania, no i oczywiście mamy, uwaga, sugerowane 2 kolory. Przepraszam, 4 kolory. A, B, C, D. A mianowicie Matte Black, Olive Drab, Gunmetal i Aluminium. No i 2 zestawy kalkomanii. Następnie, co do instrukcji nie mogę się wypowiedzieć, ze względu na to, że to jest pierwszy model Fokkera, czyli tak zwanego, może to zabrzmi źle, szmatopłata. W każdym razie tu mamy, proszę bardzo, rozpoczynamy od wklejania elementów wnętrza kadłuba. No i tu już mamy zaznaczone elementy fototrawione. Tutaj na przykład obklejamy plastikowe imitacje karabinów maszynowych elementami fototrawionymi, czyli mamy tutaj osłonę chłodnicy, mamy tak samo celownik, następne elementy przyklejamy również fototrawione oczywiście do samego kadłuba.
Mamy też, posłuchajcie, specjalny taki wzornik, żebyśmy mogli bardzo dobrze ustawić podwozie, żeby nie było ono skrzywione. Elementy wnętrza kabiny, mamy też tutaj uchwyty oczywiście do stateczników, ale mamy też uchwyty fototrawione. Więc tu by się przydała fajna linka, żeby zrobić naciągi. No i kolejne etapy, już tutaj praktycznie finał, sklejanie i mamy dwa koła do wyboru. Jedno koło jest pełne w środku, drugie koło jest szprychowe i następnie dwa rodzaje śmigieł, jedno używane w niemieckim wojsku, czy też austro-węgierskim, jak i również w wojsku polskim. I jedno śmigło to jest Heine, a drugie Axial. No i tutaj mamy tak samo elementy fototrawione, które wklejamy zamiast elementów plastikowych. No i tutaj mamy malowanie i właśnie my używamy tych śmigieł. No powiem wam, no te malowanie na skrzydłach, mimo tego, że to jest tylko dwa kolory, no to powiem wam, może być wyzwanie. Następne polskie malowanie, w oznaczenia polskie, bardziej bym powiedział oznaczenia polskie, ponieważ malowanie widzimy, że jest identyczne jak na pozostałych właśnie modelach Fokkera. I tutaj mamy, proszę bardzo, ostatnie, różne już tak naprawdę rodzajami śmigieł i oznaczeniem. No i tutaj na przykład ten jest też bardzo ciekawy model i one mają te niemieckie, mają, posłuchajcie, pełne koła. Teraz kalkomanie. Tak prezentują się kalkomanie. One są produkowane przez Techmod jeszcze dla Army i tu mamy oznaczenia właśnie polskie, jak i również niemieckie, łącznie z oznaczeniami na koła i częściami elementów na osłonę silnika. Czyli na przykład tutaj nie musimy nic malować podobnego wzoru na silniku, tylko po prostu mamy kalkomanię. No wygląda to naprawdę bardzo ładnie, przepysznie wręcz bym powiedział. Są też jakieś małe oznaczenia. Tu mamy na tylny statecznik. No i tutaj zostajemy uratowani. Dokładnie tak, uratowani. Mamy, proszę bardzo, jedynie skrzydło malujemy, a pozostałe elementy już tutaj kamuflażu mamy, posłuchajcie, zapewnione. Chociaż tak przyglądam się, to trochę mam nadzieję, że to nie jest spowodowane tym, że było przyklejone, trzeba może będzie delikatnie przemyć. Ale mamy elementy, proszę bardzo, drewna, kamuflażu, jak i również kalkomanie na same śmigła. No nie każdy jest taki kozak, ja nie wiem, czy bym sobie w ogóle pozwolił, dał radę pomalować w ten sposób śmigło, musiałbym nieźle potrenować. No i tu mamy właśnie elementy kamuflażu w formie kalkomanii. Czyli górne powierzchnie skrzydeł już malujemy we własnym zakresie. No powiem wam, trzeba będzie jakiś ostry papier, przepraszam, ostry pędzel wykombinować. No i moi mili, przechodzimy do ramki. To będzie niesamowite. To jest dokładnie cały model. Tak on się prezentuje i powiem wam, że naprawdę, mimo że to jest malutki modelik, zwróćcie uwagę na skrzydła, to jest tyci model, ale zwróćcie uwagę, a już nie mówię o kadłubie, zwróćcie uwagę, ile mamy fajnych elementów. Co prawda, na elementach związanych z wnętrzem kabiny, ze stelażem bardziej bym powiedział kabiny, no to mamy troszeczkę nadlewek i tu trzeba będzie po prostu delikatnie nożykiem i papierkiem je usunąć. Ale pozostałe elementy wyglądają bardzo fajnie. Tu mamy właśnie dwa rodzaje śmigieł, do których mamy do wklejenia również, posłuchajcie, blaszki fototrawione tutaj na sam przód. Powiem wam, że oglądałem kiedyś Fokkera w tym takim malowaniu jak niczym pszczółka. Jakoś tak nie zarejestrowałem, że aż tutaj jest taki fajny detal na tym modelu. Silnik niesamowity. Tu mamy właśnie tą osłonę silnika, na którą naklejamy po pomalowaniu jej na biało czarne elementy z kalkomanii. No fotel pilota jest niesamowity. Jak pierwsze fotele komputerowe dla uczniów szkoły podstawowej.
Detal jest naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, jeżeli chodzi o taki modelik. Tu mamy opony, do których właśnie montujemy szprychy. Tu mamy karabiny 2 maszynowe. Tu mamy właśnie tę rozpórkę taką, którą umożliwi nam prawidłowe ustawienie podwozia. Skrzydło prezentuje się w ten sposób od zewnętrznej strony. Kadłub. No i gdzie są zastrzały? Ach, tu są, dobrze, zastrzały do skrzydeł. Tutaj mamy część tył samolotu, statecznik. No powiem wam, nic, tylko siadać, wycinać i sklejać i mieć problem teraz, w którym malowaniu wykonać ten model. Moi mili, to wszystko. Do podsumowania. No powiem wam, że model naprawdę wygląda bardzo apetycznie. Na pewno jeżeli ktoś nawet poza swoimi zainteresowaniami, chodzi mi o okres historyczny, jeżeli sobie zakupi ten model, postawi wśród swoich polskich samolotów PZL, RWD, PWS, no to powiem wam, ten będzie na pewno model zwracał dużą uwagę, chociażby ze względu na malowanie, na kamuflaż. Bardzo fajny model. Jak patrzę jeszcze raz na ten Artbox, no to powiem wam, rewelacyjnie on wygląda i jest to Fokker grunopłat, jednopłatowiec, a nie dwupłat czy też triplan. Chociaż powiem wam, że gdyby Arma zrobiła Fokkera DR1, powiem wam, pierwszy bym się rzucił na ten model, bo to jest jeden z modeli, których sklejałem za dzieciaka. Jakiś film gdzieś oglądałem właśnie o Czerwonym Baronie. Nie wiem, czy on nie był przypadkiem czarno-biały, no bo to mogło tak być, albo ja miałem jeszcze, znaczy rodzice mieli jeszcze czarno-biały telewizor. Więc powiem wam, że tamten samolot robił niesamowite wrażenie, ale ten wraz z pojawieniem się zrobił niesamowite na mnie wrażenie również, ze względu chociażby na malowanie, możliwość nałożenia kalkomanii, no i oczywiście okres historyczny. O wojnie z Ukraińcami częściowo możecie też poczytać i tam jest chyba stec wymieniony we wspomnieniach generała Maczka od podwody do czołga, z tego co pamiętam, jakoś tak to było, tam były właśnie wspomnienia. Moi mili, bardzo fajny model, ja go oceniam bardzo wysoko, to jest moja ocena. Mało części, ale no tutaj nie można wymagać więcej, chyba że potniemy, podobnie jak i BG kadłub na 150 elementów, włącznie ze skrzydłami. Zrobimy jak samolot z lotniskowca ze składanymi skrzydłami. Nie, wystarczy. Tych części jest tyle, ile trzeba. Jest bardzo delikatnym na pewno modelem i trzeba przy nim uważać. Fajnie, że producent nam dał właśnie te dwa śmigła. No tu są te śmigła. Silnik jest naprawdę też bardzo fajnie wykonany. Dojdą do tego jeszcze te elementy plastikowe. 3 czy 4, no ta osłona, która zasłoni wszystko, to nieważne, można ją zawsze zdjąć. Oceniam bardzo wysoko ten model. Mam nadzieję, że pozostałe modele, łącznie z tym drugim zestawem limitowanej edycji, gdzie były też malowania, znaczy inaczej, gdzie były właśnie te Fokkery z polskimi szachownicami, pojawią się ponownie od Arma Hobbe. Ja im gratuluję tego modelu. Dziękuję wam za uwagę. No oczywiście zaproszę was do tankmodels.pl, czyli do sklepu. Zaproszę was na swoje media społecznościowe, czyli Facebook i X. No i oczywiście, jeżeli uważacie, że warto, zapraszam was do 1, 2 i 3. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.